Witajcie Tatrzańsko. Dziś letnia wycieczka na Małą Wysoką, zwaną po słowacku Wychodna Wysoka. Zapewne nikt nie pomyli tego szczytu z Wysoką, która, jak sama nazwa wskazuje, jest wyższa i okazalsza. Wysoka liczy 2547 metrów nad poziom morza i sąsiaduje z Rysami, podczas gdy Mała Wysoka 2429 metrów i jest w rejonie Gerlacha. W terenie oba szczyty dzieli spora odległość, ale są na tyle wybitne, że patrzą na siebie z oddali. Początek trasy w Tatrzańskiej Polance. Aby przez Śląski Dom dotrzeć na polski grzebień, z którego już blisko na Małą Wysoką. Z powrotem podobną drogą, ale tym razem od Śląskiego Domu magistralą tatrzańską do Starego Smokowca. Trasę przeszedłem bez towarzystwa w sierpniu 2013 roku. Z powodu trudności logistycznych wyszedłem znacznie później niż zamierzałem i o wiele później niż byłem gotowy. Poranną godzinę strawiło spoglądanie w kierunku gór, których szczyty już lekko oświetlało wschodzące słońce, a także cichutkie mruczenie pod nosem twardych epitetów w kierunku złośliwego samochodu. W Tatrańskiej Poliance spore zamieszanie. Podekscytowani ludzie czekający na transport samochodowy do Śląskiego Domu, aby wejść z przewodnikiem na Gerlach, i grupy zbierające się do wyjścia na szlak pieszo. Cóż, była już 6. Zbyt późna godzina, jak na całkowitą samotność na trasie. Ruszyłem więc mocno z kopyta. Na szczęście nikt poza mną nie wybrał szlaku przez las, gdzie, jak wiadomo, niedźwiedzie kończą poranną toaletę. Wszyscy inni trzymali się asfaltu, a ja Wielickiego potoku. I dobrze. Pierwsze dłuższe zatrzymanie nastąpiło przy Polanie Wielickiej. Należałoby dla porządku dodać Wyżniej. Kiedyś tam było schronisko, teraz to tylko efektowna łąka. Koło Śląskiego Domu na chwilę ubrałem się, bo oprócz dotychczas panującego chłodu związanego z obecnością Wielickiego potoku doszedł zimny wiatr. Miałem nadzieję, że ów wiatr przygoni jakieś interesujące chmury, ale nie stało się tak. Szło mi się bardzo dobrze. Miałem niezły czas, jedynie wysokie chmury nie dawały nadziei na zdjęcia, na jakich mi zależało. Takie, jakie udało się zrobić kilka dni wcześniej w drodze na Czerwoną Ławkę. Link do tamtej relacji na ekranie. Powietrze było jednak czyste i przejrzyste. Zieleń nasycona, a błękit nieba lepszy niż jakiś tam południowoeuropejski nadmorski lazur. Z przyjemnością opuściłem otoczenie brzydkiego i nielubianego przeze mnie hotelu-schroniska zwanego Śląskim Domem, aby rozkoczować się coraz to wyższymi piętrami Doliny Wielickiej z ustawicznym, pociągającym, ale i frustrującym towarzystwem Gerlacha. Drażniącym chyba dlatego, że na nim nie byłem. Niepomiernie irytuje mnie słowacka organizacja turystyki w Tatrach, gdzie na najciekawsze szczyty drogami normalnymi można wejść jedynie płacąc przewodnikowi. Albo trzeba wybrać drogi taternickie, ale te trudniejsze, gdzie niełatwo w pojedynkę. Za to tam już na ogólnych zasadach właściwych dla uprawiania wspinaczki w Tatrach. Ważne dopowiedzenie słowackie.
bo tu, aby było legalnie, trzeba być członkiem odpowiedniego klubu. Góry to jednak obszar wolności, zawsze tak było, stąd szczególnie tu drażnią niektóre ograniczenia, zwłaszcza takie, dla których trudno znaleźć sensowne wyjaśnienie. Baranie Rogi, Lodowy, Wysoka, Gerlach czy Łomnica i wiele innych to szczyty w zasięgu zaawansowanego turysty, obytego ze skałą i przewodnikiem Nyki. Ale cóż, zasady są takie, że należy płacić albo ryzykować nieprzyjemności, w tym spore nieprzyjemności finansowe. Po słowacku to się nazywa pokuta. Nie przekonuje mnie argument rzekomej ochrony przyrody, bo na Słowacji jest tak, że nawet w okresie zimowym, kiedy szlaki są zamknięte ponoć po to, aby dać spokój zwierzynie, z przewodnikiem można iść w góry. Sprzeczność jest oczywista. Poza tym, ten, kto widział kompleks narciarski zajmujący teren od Łomnickiego Szczytu do miejscowości o nazwie Łomnica, nie ma chyba wątpliwości, co znaczy ochrona tatrzańskiej przyrody w wydaniu Słowaków. Wracając do mojej trasy. Szedłem więc sobie, podziwiając zakazany Gerlach, a w jego masywie żleb Kaczmarza. 800-metrowy, efektowny, ociekający wodą i mroczny kuluar, wypełniony zlodowaciałym śniegiem, spajającym niektóre kamienie przez cały rok. Robi wspaniałe wysokogórskie wrażenie. Piękny i pociągający. Na dodatek gigantyczny stożek piargowy, który sukcesywnie zasypuje teraz już maleńki, długi staw wielicki. Jeszcze w latach 60. XX wieku jego długość wynosiła 185 metrów, a powierzchnia 0,62 hektara. Te mocno nieaktualne już wymiary dają pojęcie o wielkości stożka piargowego karczmarzowego żlebu i o życiu, jakie toczy się w obrębie karczmarzowego żlebu, którym to Gerlach spuszcza, co mu się tam w górze nie podoba, co mu nie pasuje. Aby było jasne, nazwa żlebu nie wywodzi się stąd, że stała tam karczma z zimnym piwem, którym to raczyli się Birkenmeier albo Stanisławski po wytyczeniu swoich dróg. Tylko ponoć od karczmarza, który tam polował na kozice. Jest to więc żleb pod wezwaniem kłusownika. Dziś wiele razy z powodów fotograficznych czekałem na chmury czy na ludzi, ale i tak na polskim grzebieniu, po słowacku polski hrebień. Byłem w dobrym czasie. Popatrzyłem tęsknie na masyw Wielickiego Szczytu, również oficjalnie zamknięty dla turystów, i szybko wszedłem na Małą Wysoką. Pofotografowałem nieco, bo piękny i rozległy stamtąd widok. Oczywiście na Gerlach, Lodowy Szczyt, Baranie Rogi, Hawran, ale i Czerwoną Ławkę, na której byłem przedwczoraj. Bez powodzenia czekałem na wyszukane chmury, ale strzelistą dziką turnię, po słowarsku diva węża, z czapką z chmur udało mi się wypatrzeć i ustrzelić. Rozważałem przejście przez Rochatkę do Zbójnickiej chaty, ale wybrałem nietypowo dla siebie powrót po części tą samą drogą. To jest ponowne przejście górnych pięter Wielickiej Doliny. Jakoś z trudnością i nieskutecznie wabiła mnie perspektywa zamiany sąsiedztwa Gerlacha na towarzystwo tłumów turystów kłębiących się w Dolinie Staroleśnej, Wielkiej Studenej Dolinie, podążających do i z lubianej tam Zbojniczki. Zresztą tak naprawdę dolnych pięter wspomnianej doliny również nie żywię specjalną atencją, zaś dodatkowo 2 dni temu i tak tam byłem, schodząc z Czerwonej Ławki. Dolny odcinek trasy od Śląskiego Domu to magistrala tatrzańska.
Szczęśliwie dziś prawie pusta. Trafił mi się bodaj najgorętszy dzień lata. Słońce paliło niemiłosiernie. Wiatru teraz nie było w ogóle. Dodatkowo południowa wystawa zbocza nie dawała szans na wytchnienie. Tak naprawdę to był główny czynnik męczący na tej trasie. Zupełne zaprzeczenie miłej atmosfery panującej wysoko, gdzie byłem chwilę wcześniej. Piękna wysokogórska wycieczka z Gerlachem w tle. Lubiana trasa, szczególnie wyższe piętra Doliny Wielickiej i samo wyjście na Małą Wysoką. Znowu należało trochę użyć rąk i troszeczkę się powspinać. Pogoda typowo letnia. W kontekście moich zainteresowań niestety typowo letnia w niekorzystnym znaczeniu tego słowa. Nie było łatwo ustrzelić interesujących zdjęć, ale trasa zrobiona w dobrym towarzystwie, no bo w towarzystwie Gerlacha, w dobrym czasie i satysfakcją. Poza tym udało się uniknąć tłumów, mimo letniej pory. Trudno nie być zadowolonym. Tatry zawsze dają satysfakcję. Z górskim pozdrowieniem. Cześć!